Tutaj jest też troszeczkę rdzy na obudowie tego odkurzacza, ale wszystko to trzeba będzie oczywiście wyczyścić. Strasznie mnie ciekawi, jaki silnik znajduje się w tym odkurzaczu. Już się cieszę. I mamy tutaj fajne, małe zestawienie 3 węgierskich silników IMI. Bardzo duże, solidne szczotki. Zaraz sprawdzę ich wymiary. W tej chwili jest przejście tutaj na stykach włącznika. Obejrzeliśmy tutaj pracę obydwu tych modeli silnika IMI. Teraz wkładam silnik. Cześć, mam dzisiaj na stole kolejną paczkę, którą chciałbym rozpakować. Co prawda powinienem zająć się montażem kilku odkurzaczy, które mam tutaj rozgrzebane w częściach, ale czekam na parę elementów do radzieckiego odkurzacza Ural. Czekam na parę elementów do polskiego odkurzacza Zelmer 200 albo do starej radzieckiej rakiety z 1981 roku i pomyślałem sobie, że nie chciałbym, żeby w tym czasie ten odkurzacz cały czas leżał w pudełku, nierozpakowany. Bardzo mnie też ciekawi, w jakim jest stanie i chciałbym go przynajmniej szybko obejrzeć. To nie będzie żaden jakiś unikat, to powinna być, jeżeli dobrze pamiętam, polski odkurzacz Alfa 2 z początku lat 60. Takie już pokazywałem na tym kanale, ale to są jedne z moich ulubionych odkurzaczy i oczywiście bardzo mnie ciekawi, jak wygląda odkurzacz w tej paczce. Zajrzyjmy do tej paczki, zobaczmy, jak prezentuje się znajdujący się w niej odkurzacz. Bardzo ładnie zabezpieczony, mnóstwem gazet. Fajnie tutaj jest worek na kurz, troszeczkę przybrudzony rdzą, tutaj troszkę na krawędzi zardzewiały, ale generalnie w bardzo ładnym stanie. Zdarzały mi się worki, które po prostu rozchodzą się w palcach. Pamiętajmy, że to jest worek z początku lat 60., zaraz zobaczymy dokładnie z którego roku. Tutaj już zaczyna się wyłaniać nasz odkurzacz. W pudełku więcej już nic nie ma. Spójrzmy najpierw szybko na stan tego odkurzacza. Najważniejsze, nie są popękane te bakelitowe pokrywy. Zawsze się boję, żeby one gdzieś w transporcie nie uległy uszkodzeniu. Pokrywa worka na kurz jest w ładnym stanie. W środku jest sporo rdzy tutaj w dolnej części, ale na szczęście nie jest to nigdzie jakoś tragicznie przerdzewiałe na zewnątrz, czyli to wszystko da się ładnie wyczyścić. Ja nawet na razie włożę tutaj z powrotem ten worek. Później go podczas dłuższego omawiania tego odkurzacza wyjmiemy. Pokrywa silnika też nie jest nigdzie połamana. Tutaj nawet jest chyba jeszcze oryginalna odgiętka. Jest przełącznik. Niestety tutaj odłamana jest ta bakelitowa ramka przełącznika, ale sam przełącznik wydaje się chodzić. Czy działa, zobaczymy później. Odkurzacz jest w ładnym, jednolitym, szarym kolorze. To nie jest farba młotkowa. No i jest taki typowy już dla początku lat 60. logotyp Alfa 2. I spójrzmy na tabliczkę znamionową, która jest tutaj na szczęście ładnie zachowana. Odkurzacz Alfa 2 A5W2, typ odkurzacza z 1960 albo 6 albo 8 roku, czyli przepraszam, pomyliłem się, on nie jest z początku lat 60., tylko raczej z końca. Nie jestem pewien, to może być albo 6 albo 8.
Ok. Troszkę miałem nadzieję, że będzie on wcześniejszy, ponieważ obiecałem jednemu z kolekcjonerów odkurzaczy, Pawłowi, że sprawdzę, jaki silnik znajdował się w odkurzaczu Alfa 2 z 1961 roku. Ja mam Alfę 2, zresztą zaraz ją pokażę, z roku 1960. Ona pojawiała się już w jednym z moich nagrań i w niej znajdował się silnik typu SK5. Mam też bardzo zniszczoną, to też już kiedyś pokazywałem i będę musiał się nią zająć, bardzo taką zniszczoną Alfę 2, chyba z 1962 roku, ponieważ w niej znajdował się ten silnik typu SK5A, zresztą działający, też już pokazywałem go w jakimś nagraniu. Na razie odstawiam ten odkurzacz. Natomiast nie jestem pewien, dlaczego, może to było w ofercie sprzedaży tego odkurzacza. Wyszedłem z założenia, że ten odkurzacz też pochodzi gdzieś z początku lat 60., natomiast nie, on jest koniec lat 60., ale to też jest fajne. Mam kilka odkurzaczy Alfa 2 z końca lat 60., inaczej malowanych. Może pokażę je później w drugiej części tego nagrania. Tutaj jest też troszeczkę rdzy na obudowie tego odkurzacza, ale wszystko to trzeba będzie oczywiście wyczyścić. Nie ma tragedii. No i od razu też widać tutaj jedną różnicę typową dla tych troszeczkę nowszych odkurzaczy Alfa 2 z końca lat 60. umiejscowienie włącznika. Tutaj na tym z roku 1960, przepraszam, jeszcze to sprawdzę, tak, 60 rok, przełącznik znajduje się, taki typowy suwakowy, starego typu przełącznik znajduje się na rączce odkurzacza. Tutaj znajduje się już w tej części, tej bakelitowej, zresztą jak widać dużo większej części obudowy. I napisy są tutaj na obydwu tych odkurzaczach identyczne. Przednia pokrywa worka na kurz jest tej samej wielkości w obydwu, natomiast tutaj w tym nowszym odkurzaczu Alfa 2 nie ma też już tego logotypu RFSG, Rzeszowskiej Fabryki Sprzętu Gospodarskiego. W zasadzie to ten odkurzacz, jeżeli on pochodzi z 68 roku, to mógłby już chyba nawet nosić tutaj logo zakładów Zelmer, ale on ciągle jeszcze ma logo RFSG. No to możliwe, a jeżeli pochodzi z 66 roku, no to tak czy inaczej jeszcze by miał ten logotyp RFSG, bo zmiana nazwy na zakłady Zelmer nastąpiła chyba w 67 roku, aczkolwiek jeszcze przez jakiś czas te logotypy starego typu były wykorzystywane. O malowaniu już mówiłem, to jest to typowe takie dla początku lat 60. malowanie szarą farbą młotkową. Ten odkurzacz jest już pomalowany jednolitą, zresztą bardzo ładną, gdyby nie to, że jest tutaj zniszczona szarą farbą. Oryginalny przewód i wydaje mi się też, że jest tutaj oryginalna, tak, na pewno oryginalna polska wtyczka. Przyznaję, że na początek chciałem zrobić tylko taką króciutką zapowiedź o tym odkurzaczu, pokazać jego rozpakowanie, obejrzeć ogólnie jego stan, no ale oczywiście już mnie to wciągnęło i strasznie mnie ciekawi, jaki silnik znajduje się w tym odkurzaczu, więc już mu nie odpuszczę i muszę go rozkręcić. Także jeszcze raz wyjmuję tutaj worek ze środka i postawię sobie odkurzacz pionowo do łatwiejszego wyjęcia silnika. Śruby dosyć ciężko wychodzą, w każdym razie ta, a to już jest dosyć dobry znak, bo być może nikt do tego odkurzacza w ostatnim czasie nie zaglądał i być może znajduje się w nim nadal oryginalny silnik. Ok, zdejmijmy teraz pokrywę silnika. Bardzo fajnie. Już się cieszę.
Wyjmujemy silnik, wyjmujemy tę gumę, która go trzyma. Zaraz spojrzymy na silnik, ale jeszcze rzut oka do środka odkurzacza. Zupełnie w porządku, z tej strony to wygląda, nawet jakoś szczególnie rdzy nie widać. Tutaj od strony worka na kurz jednak jest ten odkurzacz bardziej zardzewiały, ale zaraz to wyczyszczę. Ok, popatrzmy teraz na rodzaj tego silnika. Tutaj w tym odkurzaczu znajduje się silnik wyprodukowany na Węgrzech, importowany i montowany w tym czasie w wielu odkurzaczach produkowanych w Rzeszowie. To jest silnik IMI i przyznaję teraz, że nie jestem pewien, które oznaczenie jest typem tego silnika. Tutaj są dwa oznaczenia, jedno MSZ 1520, drugie BA 427B łamane na 01. Przyznaję, że na dwóch innych silnikach, węgierskich silnikach IMI, które mam w kolekcji, zwykle znajduje się to oznaczenie zaczynające się od liter BA, więc prawdopodobnie to jest prawdopodobnie typ silnika. Pierwszy raz spotykam się tutaj z takim oznaczeniem MSZ 1520. Pierwszy raz widzę ten rodzaj silnika, jeszcze w żadnym z moich odkurzaczy go nie znalazłem, chociaż w jednej Alfie 2 z roku 1969 mam już węgierski silnik IMI, aczkolwiek zupełnie inny. Za chwilę go wam pokażę. Nigdy też jeszcze nie widziałem takiego kondensatora Remix, jaki znajduje się tutaj przy tym silniku. Także jest to naprawdę bardzo fajny i cenny dodatek do kolekcji. Natomiast tutaj cieszy mnie, że na tym silniku znajduje się chyba data produkcji 66. No i to by ostatecznie wyjaśniało, że także cały ten odkurzacz jest z 66 roku, a tutaj, tak jak już pokazywałem, tabliczka znamionowa była troszeczkę nieczytelna i tak jak ją teraz oglądam, to faktycznie to może być szóstka na końcu, więc możemy zakładać, że ten odkurzacz Alfa 2 pochodzi z 1966 roku. Za chwilkę ten silnik wypróbujemy, ale chciałem wam najpierw pokazać dwa inne silniki IMI, które mam już w kolekcji. To jest jeden z moich innych węgierskich silników IMI. Ten jest węgierskim odpowiednikiem polskiego silnika SK10. Będę musiał go wyczyścić, przejrzeć. On jest w bardzo złym stanie. Wirnik się obraca, ale tutaj jest przecięta ta plastikowa obudowa silnika. Ktoś go kiedyś skleił jakąś taśmą. Nie mam pojęcia, czy ten silnik działa. Tutaj na nim znajduje się oznaczenie. Pokażę wam to zaraz też w powiększeniu. To jest nie taka nitowana, tylko przyklejana tabliczka, dlatego prawdę mówiąc nie miałem i nie mam pewności, czy ona rzeczywiście pochodzi z tego silnika. Prawdopodobnie tak, prawdopodobnie została tutaj fabrycznie przyklejona. I tutaj na tym silniku znajduje się oznaczenie BA329B702. Niestety nie widzę tutaj nigdzie daty. Są jakieś takie rubryczki, ale one są w ogóle niewypełnione. 400-watowy silnik, 16500 obrotów na minutę. Tutaj mamy 330-watowy silnik, słabszy, i to jest chyba 12 000 obrotów na minutę, czyli silnik, mimo że wydaje się większy, jest generalnie troszkę słabszy. Wirnik w nim także się obraca. Szczotki wydają się tutaj być, ale oczywiście zaraz to wszystko sprawdzimy. Przedtem chciałbym wam pokazać jeszcze jeden, trzeci silnik węgierski IMI, który mam w kolekcji, ale muszę go wyjąć z innego odkurzacza Alfa 2, który zresztą kiedyś już pokazywałem na jednym z nagrań. Jeżeli dobrze pamiętam, to ten trzeci silnik IMI będzie się znajdował w tym odkurzaczu. Sprawdźmy szybko. To jest odkurzacz Alfa 2 z 1969 roku. I wyjmę tutaj także bardzo szybko worek na kurz. Postawię sobie odkurzacz pionowo i wyjmę z niego silnik dla porównania. Strasznie się cieszę, że trafiła się okazja obejrzenia tych węgierskich silników.
A tutaj w przeciwieństwie do tej Alfy 2, którą przed chwilą rozkręcaliśmy, jeszcze muszę odkręcić dwie śruby od klamry trzymającej ten silnik w obudowie. Zdejmuję klamrę. No. Tutaj wcale tak łatwo nie wychodzi ze środka. O, już go mam. I to jest właśnie kolejny silnik IMI. Tutaj z kolei jest napisane chyba jako oznaczenie typu silnika, pokażę to zaraz oczywiście na zbliżeniu, BA427B704L. Jeszcze raz spojrzę na ten wyciągnięty tutaj. Ok, to jest BA427B... Aha, to jest B701, a to jest B704L. Ok, no to już mamy jakąś kontynuację typów tych węgierskich silników. I mamy tutaj fajne, małe zestawienie trzech węgierskich silników IMI. To są wszystkie tego typu silniki, które mam w kolekcji. Jeszcze raz, to jest ten wyjęty dzisiaj z odkurzacza Alfa 2. Silnik IMI BA427B701 z 1966 roku. Jeszcze jest tutaj jakieś oznaczenie MSZ 1520. Nie wiem, co to oznacza. Tutaj mamy silnik IMI BA427B704L z 69 roku, wyjęty również z odkurzacza Alfa 2 z 1969 roku. I tutaj mamy silnik IMI odpowiadający polskim silnikom SK10, silnik typu BA329B702. Niestety nie wiem z którego roku, zakładam, że gdzieś z początku lat 70. Jeden z tych silników ponownie umieszczę w odkurzaczu Alfa 2 z 69 roku. Ok, teraz klamra. Nakładka, klamerka. Nawiasem mówiąc, znalazłem kiedyś w internecie, generalnie bardzo trudno jest chyba znaleźć informacje o tych węgierskich silnikach, w każdym razie ja ich szukałem i za bardzo nie mogłem do nich dotrzeć. Natomiast znalazłem stronę, na której znajdują się archiwalne egzemplarze takiej gazety wydawanej przez fabrykę IMI Motor i po węgiersku oczywiście. Zamieszczę link do strony, w której znajdują się egzemplarze w plikach PDF tej gazety z kilkudziesięciu lat jej wydawania i myślę, że gdyby porządnie pogrzebać w tych numerach gazety, to może znalazłyby się tam jakieś właśnie zdjęcia kolejnych silników, może znalazłyby się jakieś informacje o umowach z polską fabryką w Rzeszowie i o eksporcie tych silników do Polski. No niestety wszystko to jest tam w języku węgierskim i to przynajmniej dla mnie jest spore utrudnienie w wyszukiwaniu informacji, aczkolwiek na pewno będę jeszcze wydanie po wydaniu tej gazety wertował i szukał informacji o tych silnikach. Generalnie raczej znajdują się tam chyba informacje z życia takiego bardziej kulturalno-społecznego pracowników fabryki IMI, ale no, na pewno też o jakichś ciekawszych etapach rozwoju tej fabryki czy produkowanych tam silnikach na pewno też jakieś informacje będzie można znaleźć.
Dobrze, ten odkurzacz Alfa 2 z 1969 roku z węgierskim silnikiem IMI na razie odstawiam. Chyba jeszcze na koniec wrócimy krótko do tego odkurzacza. Odstawię też na razie z powrotem na półkę ten węgierski silniczek IMI, odpowiednik polskich silników SK10. O nim na pewno zrobię oddzielne nagranie. Będę chciał go rozmontować, sprawdzić jak działa, ewentualnie wymienić w nim szczotki, łożyska, ale to wszystko w oddzielnym nagraniu. A ja chciałbym teraz zająć się tym silnikiem. Przede wszystkim troszeczkę go wyczyszczę. Sprawdźmy teraz, jak zawsze przy tego rodzaju przeglądach, stan szczotek w silniku. Bardzo duże, solidne szczotki. Zaraz sprawdzę ich wymiary. Zajrzyjmy jeszcze do drugiej. Tak, też tutaj duża, ładna szczotka. Nie będę ich wymieniał, ale chciałbym wiedzieć, jakie szczotki się tutaj znajdują. To jest 10 mm na 6 mm. Tutaj 6,7 mi pokazuje. Sprawdźmy tę drugą. A tutaj 6,11 pokazuje. Tutaj niecałe 10. Na wszelki wypadek tutaj 6,21 pokazuje. Na wszelki wypadek ja bym kupił 10 na 6,3 i ewentualnie doszlifował, a może nawet 10 na 6,3 by tutaj pasowały. Szczotki włożę z powrotem. Ok, teraz zaraz sprawdzimy działanie przełącznika i działanie oczywiście też tego silnika. Tutaj w obudowie, tak jak wspominałem, ta ramka trzymająca włącznik musiała być jakoś ukruszona, bo on został, widzę, owinięty taśmą izolacyjną, żeby się tutaj po prostu trzymał. Nawet nie chcę go chyba wyjmować. Na razie go tak zostawię. Jeżeli działa, oczywiście, sprawdźmy to. Postawię tutaj miernik. Zobaczmy. W tej chwili jest przejście tutaj na stykach włącznika. Teraz nie ma. Dobrze, jeszcze raz go włączę. No i teraz jest. Wydaje się, że przełącznik jest sprawny. No, tutaj mogę jeszcze ewentualnie sprawdzić na szczotkach przejście. Tak. No i zawsze sprawdzam, czy gdzieś tutaj nie przechodzi na obudowę prąd, ale wydaje się, że nie. Prawdę mówiąc, nawet nie będę tego silnika, jeżeli on działa, rozmontowywał. Jeżeli skończą już mi się odkurzacze do pokazywania w kolejnych nagraniach, to wtedy zajmę się demontażem kolejnych silników. No ale na razie chyba nie ma takiego sensu. Możemy za to spróbować i podłączyć ten silnik. Ustawię go tutaj na tej gumie. Zrobię jeszcze taki malutki test na wtyczce, czy gdzieś w przewodzie nie jest tutaj przerwana, nie wiem, izolacja. OK. I pokazuje mi tu przejście. Wyłączam. Nie pokazuje. Dobrze.
Postawiłem ten silnik do testu na tej gumowej podkładeczce. Użyję oczywiście regulatora napięcia, żeby nie włączać takiego silnika do napięcia 230 V bez jego porządnego umocowania. Takie testy najlepiej robić, jak silnik jest jednak zamontowany w odkurzaczu. Aha, muszę sobie wziąć inną końcóweczkę, ponieważ ta wtyczka nie ma tutaj otworu na bolec uziemiający. W takim razie zrobimy taką kombinację, że ja sobie regulator podłączę tutaj do normalnej listwy. Jeszcze jej nie włączam. A do regulatora podłączę sobie taką listwę. I tutaj mogę już podłączyć urządzenia, które nie mają otworu na bolec uziemiający. Regulator jest odpowiednio zmniejszony. Zakładam sobie okulary ochronne, zmniejszone napięcie na regulatorze i włączam. Mogę tutaj wszystko rozłączyć, na chwilkę odstawię regulator. Albo nie, przepraszam, jeszcze na chwileczkę wyjąłem ten inny silnik IMI z odkurzacza Alfa 2 z 69 roku i jego też podłączyłem do regulatora napięcia. I jak już robimy te testy, to sprawdźmy także, jak ten silnik działa. Ja oczywiście w dawnym nagraniu go podłączałem, ale wydaje mi się, że wtedy nie miałem nawet jeszcze takiego regulatora, więc teraz będziemy mogli zrobić bezpieczniejszy i taki trochę bardziej kontrolowany test. O, powolutku bardzo ładnie się obraca. Warto zauważyć, że obydwa te silniki, i ten na początku, jak uruchamia się je na małych obrotach, one bardzo słychać ten szum turbiny obracającej gdzieś o obudowę. Natomiast jak już wejdą na wyższe obroty, to się wszystko tam dobrze ułoży i one pracują dużo ciszej. Dobra, mogę odłączyć ten silnik, wkładam go już teraz definitywnie z powrotem do tej Alfy 2 z 1969 roku, ale fajnie, że obejrzeliśmy tutaj pracę obydwu tych modeli silnika IMI. Przyznaję, że ten odkurzacz Alfa 2 też już chętnie bym zmontował, no ale oczywiście wcześniej chciałbym wziąć ten korpus odkurzacza do ogrodu, wyczyścić tutaj tą rdze, trochę wyczyścić obudowę, no i wtedy myślę, że będzie go można już skompletować. Wyczyszczę też trochę tę obudowę silnika i może przetrę też przewód zasilający. No i odkurzacz mam
Myślę, że całkiem ładnie wyczyszczony. No oczywiście są tutaj na korpusie te fragmenty, które zaczynały rdzewieć i z tym już wiele nie zrobię. Trzeba by lakierować od nowa, a tego oczywiście chcę uniknąć. Ale generalnie myślę sobie, że nie jest najgorzej. Zaraz jeszcze porządnie przetrę ten korpus odkurzacza. W środku te rdzawe plamy wyczyściłem szczotką drucianą na wiertarce, a potem pomalowałem to wszystko odrdzewiaczem, więc powinno przynajmniej na jakiś czas zabezpieczyć przed powracaniem tej rdzy. Użyłem też trochę odrdzewiacza tutaj w tych miejscach na zewnątrz, gdzie pojawiała się rdza, aczkolwiek troszkę trzeba uważać. Ja używam takiego kwasu fosforowego, który generalnie jest dobrym odrdzewiaczem, ale może uszkadzać lakier, więc jeżeli się pomaluje takie miejsca, to warto je potem jednak dosyć szybko przetrzeć i trzeba bardzo uważać na tabliczki znamionowe, bo on niestety uszkadza to czarne malowanie tabliczek. Teraz jeszcze troszkę tylko wyczyszczę ten korpus odkurzacza właśnie z resztek odrdzewiacza, z resztek jakiegoś brudu. I myślę, że zaraz będziemy mogli to wszystko montować. Troszkę rączkę przetrę. Dobra, jeszcze przetrę go później troszeczkę po zmontowaniu. Tutaj resztę właściwie przetarłem, wytrzepałem też ten worek. Zostały też na nim jakieś takie plamy rdzawe, ale to już nie powinno mu zaszkodzić. Te bakelitowe pokrywy też wytrzepałem. Myślę, że odkurzacz jest gotowy do ponownego złożenia. Zacznę od włożenia silnika do odkurzacza. Najpierw wkładam tę gumę, w której jest zamocowany silnik. Teraz wkładam silnik. To się ładnie w tej gumie opiera. Warto zwrócić uwagę, że ten silnik w ogóle nie jest przykręcony do korpusu odkurzacza. To jest trochę tak jak w starych Alfach 2 z początku lat 60. On właśnie też był tylko wsuwany w te takie przewidziane na to miejsca w bakelitowej obudowie silnika. Natomiast później już pod koniec lat 60. w tym odkurzaczu Alfa 2 z 69 roku, który widzieliśmy, jednak tutaj są przewidziane miejsca, do których ta klamra trzymająca silnik jest po prostu przykręcona. W ten sposób zakładam pokrywę silnika, tak żeby te elementy silnika ładnie tutaj weszły. Troszkę szkoda, że ten przełącznik jest tutaj połamany. Ja mam kilka takich przełączników, ale chyba 4A, a wydaje mi się, że tutaj były stosowane 6A. Także na razie zostawiam ten, który jest, tym bardziej, że on działa, ale z czasem go wymienię. Mam jeszcze co najmniej 2 odkurzacze, w których taka wymiana też będzie konieczna. Dobra, tu się wszystko trzyma. Możemy przykręcać śrubki. Śrubki też na krótko trafiły do odrdzewiacza. I teraz włóżmy tutaj worek na kurz. Możemy założyć tę pokrywę stopką do dołu. Jeszcze ostatnie szybkie czyszczenie zmontowanego odkurzacza. Tak, tutaj ten przełączniczek trzeba będzie na pewno z czasem wymienić. Odkurzacz mamy już całkiem ładnie wyczyszczony. Wyczyściłem też tutaj na blacie, ogarnąłem też troszkę i wyczyściłem ten przewód, tak żeby się tutaj nie plątał. Za chwilkę uruchomimy ten odkurzacz, ale chciałbym zrobić jeszcze coś, co zawsze staram się robić, kiedy pokazuję urządzenie jakiegoś konkretnego typu. Mianowicie chciałbym przypomnieć, jakie inne odkurzacze typu Alfa czy Alfa 2 znajdują się w mojej kolekcji od najstarszych do najnowszych, a potem, tak jak powiedziałem, jeszcze zrobimy ostateczny test tego odkurzacza.
Przygotowałem sobie taką malutką ściągawkę, bo tych odkurzaczy jest już tutaj całkiem sporo i nie zawsze pamiętam, jaki silnik w jakim się znajduje. Chyba najstarszym odkurzaczem podobnego typu w mojej kolekcji jest ten odkurzacz Alfa z roku chyba 1958, aczkolwiek to nie jest tutaj na tabliczce napisane. To jest typ A2, seria 7, to jest właściwie wszystko, co o tym odkurzaczu jest tutaj napisane. I niestety w tym odkurzaczu znajduje się znacznie późniejszy, nieoryginalny silnik. Przypuszczam, że oryginalnie powinien znajdować się tutaj silnik produkowany w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Pierwszym odkurzaczem Alfa 2, pierwszym najstarszym odkurzaczem Alfa 2 w mojej kolekcji jest ten odkurzacz z roku chyba 1959, tak, z lutego 1959 roku. To jest odkurzacz typu A5. I w tym odkurzaczu, tak jak mogliśmy już oglądać na jednym z poprzednich nagrań, znajduje się niemiecki enerdowski silnik wyprodukowany w fabryce w Opach. To jest silnik typu EM8750K. Właściwie chyba identyczny jak polskie silniki SK5. Kolejny odkurzacz Alfa 2 w mojej kolekcji to jest ten, który także już dosyć niedawno oglądaliśmy. To jest odkurzacz Alfa 2 typ A5A z roku 1960, chyba z lutego 1960 roku i w tym odkurzaczu znajduje się silnik typu SK5 z fabryki wodomierzy we Wrocławiu, z Fawodu. I następny z tych najstarszych odkurzaczy Alfa 2 w mojej kolekcji to jest ten, który oglądaliśmy już na początku tego nagrania. To jest odkurzacz Alfa 2 również z 60 roku, aczkolwiek z września 1960 roku i to już jest odkurzacz typu A5B, ale w tym odkurzaczu ciągle znajduje się silnik typu SK5, również z fabryki wodomierzy we Wrocławiu, z fabryki Fawod. Następny to jest ten odkurzacz Alfa 2, który oglądaliśmy już w dzisiejszym nagraniu i oglądaliśmy też, jaki silnik się w nim znajduje. To jest odkurzacz typu A5W4 z 1969 roku i oglądaliśmy, że w środku znajduje się węgierski silnik IMI typu BA427 B704L, całkiem fajnie działający. No i najnowszy odkurzacz Alfa 2 w mojej kolekcji to jest ten odkurzacz Alfa 2 z 1970 roku. To jest także typ A5W4 i niestety nie wiem, jaki silnik dokładnie znajdował się w tym odkurzaczu, ponieważ jest tutaj znacznie późniejszy silnik nieoryginalny typu ZZSD300. No i na koniec został nam ten odkurzacz, którym zajmowaliśmy się dzisiaj, czyli odkurzacz Alfa 2 typ A5W2 z 1966 roku. I tak jak obejrzeliśmy w dzisiejszym nagraniu, w środku znajduje się również węgierski silnik IMI typu, jeżeli dobrze pamiętam, BA427 B701, jeżeli nie, to poprawię to w podpisach na nagraniu, zresztą i tak pokażę jeszcze raz zdjęcie tego silnika. No i myślę, że teraz możemy zrobić taki ostateczny test, jak ten odkurzacz działa. Regulator mamy już podłączony do listwy. Tutaj podłączam sobie jeszcze jedną listwę do regulatora, dzięki której będę mógł podłączyć ten odkurzacz z wtyczką bez bolca uziemiającego. Napięcie mam zmniejszone na regulatorze i włączam tutaj zasilanie. I mogę teraz włączyć odkurzacz. Bardzo fajnie działa, ma taki fajny, gruby, basowy dźwięk i ta siła ssania naprawdę jest tutaj bardzo mocna.
Przyznaję, że jestem z tego odkurzacza naprawdę bardzo zadowolony i bardzo się cieszę, że ta Alfa 2 typu A5W2 no przede wszystkim z tym bardzo fajnym węgierskim silnikiem dołączyła do mojej kolekcji. Na koniec bardzo Wam oczywiście dziękuję za ten dzisiejszy wspólny przegląd kolejnego fajnego odkurzacza Alfa 2, tym razem Alfa 2 typu A5W2 z 1966 roku, z tym bardzo ciekawym i myślę, że stosunkowo rzadkim węgierskim silnikiem IMI. To był taki przegląd trochę przypadkowy, który wskoczył poza kolejnością, bo wcale się właśnie nie spodziewałem, że dostanę ten odkurzacz i obiecuję Wam, że zanim zajmę się kolejnym nowym odkurzaczem, a takich mam no jeszcze całkiem sporo do pokazania, najpierw zmontuję te odkurzacze, które mam tutaj w warsztacie rozłożone na części. Radziecki odkurzacz Ural, inny radziecki odkurzacz Rakieta, no i przede wszystkim tego polskiego Zelmera 200, do którego ciągle brakuje mi włącznika, więc na razie go nie montowałem. A tymi odkurzaczami, tak jak powiedziałem, będziemy się jeszcze na pewno wielokrotnie zajmować. Tych innych Alf 2 nie chowam, bo pomyślałem sobie, że zrobię też taką fajną, niedużą animację, gdzie będzie widać, jak te typy odkurzaczy z biegiem lat 60. się zmieniały. Jeszcze raz dzięki za dzisiaj, cześć, do zobaczenia następnym razem.